Dzisiaj zbuduję Undertale z Lego, a w tym mnóstwo postaci, lokacji czy bossów. Więc zaczynajmy. Frisk zrobiłem z krótkich nóżek, niebieskiego torsu, na który nakleiłem fioletowe paski, głowy z zamkniętymi oczami oraz włosów z grzywką. No i nasz człowiek jest gotowy. O, jaki fajny kwiatek. Na szczęście Frisk ma przy sobie reklamę Lego. Dziecko wpadło do dziury w Lego City, a teraz napadnie kwiatek. Zbuduj Toriel i rusz do akcji. Uratowała ona Frisk w ostatniej chwili i na pewno pomoże nam przetrwać w podziemiach. Kiedyś ludzie i potwory żyły w zgodzie, ale wybuchła między nimi wojna i ludzie zamknęli potwory pod ziemią. Więc to logiczne, że chcą nas zabić. Pierwszą lokacją w Undertale są ruiny, dlatego postanowiłem je zbudować. Do ścian użyłem tych lawendowych cegieł, ale są trochę nudne, więc przy użyciu plate'ów, drugiej strony cegiełek oraz małych czarnych tali na obu ścianach możemy dodać sporo szczegółów do murów. Tutaj zrobiłem dziurę na drzwi. Pomińmy fakt, że Toriel się w nich nie mieści, ale to dlatego, aby zrobić nad nimi tabliczkę ze starożytnym tekstem. W grze widać również, jak ściany pokryte są pnączami, więc na dłuższej ze ścian powiesiłem kilka z nich. Aby trochę urozmaicić tą ścieżkę, przerwałem ją mostem, pod którym płynie woda. W ruinach możemy spotkać też pierwszego przeciwnika z gry, czyli Frogita, którego zrobiłem tak. Jego smutna buzia to spalona kiełbasa. Zanim jednak Frisk stanie do walki z przeciwnikiem, Toriel musi ich co nieco nauczyć. Tą pustą przestrzeń pokryłem czerwonymi liśćmi, a wrogu wcisnąłem kukłę treningową. Dziecko, użyj akcji i porozmawiaj z tą kukłą. Okej, to na pewno nie będzie miało żadnych konsekwencji. W ruinach możemy spotkać też Napstabluka, czyli pierwszego minibossa gry. Zrobiłem jego kończyny oraz parę oczu. Jest to jedna z moich ulubionych postaci i myślę, że wyszedł naprawdę fajnie. Teraz może iść spać. Poza tym w ruinach nie bardzo jest co robić, więc czas opuścić to miejsce. Ale nie tak szybko, bo aby stąd wyjść, trzeba udowodnić Toriel, że jesteśmy wystarczająco silni. Tylko ja, gdy pierwszy raz przechodziłem Undertale'a, zabiłem Toriel i potem miałem coraz większe wyrzuty sumienia. Przynajmniej Toriel zdążył nas ostrzec przed Asgorem, czyli królem podziemia, którego gdy spotkamy, to na pewno nas zabije. Ale przynajmniej Frisk już nie planuje kogo zabijać. Po rozprawianiu się z Toriel w końcu możemy opuścić ruiny. Jednak nie zostaniemy sami na długo, bo ktoś za nami jest. Myślę, że Sans wyszedł naprawdę fajnie i dałem mu nawet różowe plejty na nogach, aby pokazać, że nosi kapcie. Na miejscu jest też brat Sansa, Papyrus. Zrobiłem jego czerwone buty, ubrałem go w zbroję i szalik, a jako głowy użyłem zwykłej czaszki Lego. Papyrus bardzo chce złapać człowieka i myślę, że akurat jest na to okazja. Sans? Tak, bracie. Sans! Czy to człowiek? To chyba skała. O! Ale spójrz obok skały. O mój Boże! Czy to człowiek? Tak. O mój Boże, Sans! Udało się! Aby złapać Frisk, Papyrus przygotował kilka pułapek, na przykład tom z losowymi kolorami, gdzie można stanąć tylko na czerwonych tilach. Okej, to wyjątkowo nie wyszło, ale następne zadanie będzie niemożliwe, a jest to zasubskrybowanie tego kanału. Frisk tego nie robi tak jak większość z was, ale w końcu to zrobili, więc was też zachęcam. A my w tym czasie udajemy się do miasteczka Snowdin i pomyślałem, że świetną lokacją do odzorowania będzie bar Grillby's. Więc na wcześniej przygotowanej podstawie zacząłem układać ciemno-czerwone ściany, zostawiając na środku miejsce na wykuszowe okno. Po prawej natomiast są drzwi z małym daszkiem. Najtrudniejszym zadaniem było stworzenie znaku baru, natomiast układając kreski bokiem możemy stworzyć naprawdę dobrze wyglądające napisy. Całość pokryłem jeszcze śniegiem, używając kilku takich ząbków, aby oddać sople lodu. Przeszedłem do środka, gdzie zrobiłem mały barek z szafką na różne trunki. A skoro mamy bar, potrzeba również barmana. Do grillbiego użyłem starego torsu, głowy Palemana z Ninjago oraz ognistego nakrycia głowy. Zadbałem też o filiżankę w oknie, a przed barem umieściłem 2 krzesła. Gdy figurka ma krótkie nogi, to nie może usiąść, ale przy użyciu kilku prostych elementów można to zmienić. Teraz Sans i Papyrus mają gdzie zjeść i wypić. Sans? Tak, bracie. Dlaczego jesz taki ostry ketchup? Bracie, to przecież tylko ketchup pikantny pudziszki. Spróbuj. Częstym bywalcem baru jest Lesser Dog, do którego znalazłem wręcz idealną głowę od KK'a z Animal Crossing. Skoro bar jest gotowy, zrobiłem też Annoying Doga. Jest to po prostu terrier, ale pasuje idealnie. Zbudowałem także Monster Kida i przepraszam, że to zobaczyliście, ale może on stanąć obok tej choinki z prezentami. Za nią postawiłem jeszcze małe iglo, a w tym miejscu postanowiłem zbudować sklep. Kładąc tile na ścianie można uzyskać fajną teksturę desek, ale wystarczyło mi ich tylko na front. Dlatego ściany boczne zrobiłem z odwróconych cegieł. Dodałem jeszcze śpiczasty dach i umieściłem szyld sklepu na ścianie. Po dodaniu kilku drzewek, Snowdin wydaje się być skończone. Tymczasem Papyrusowi nadal nie udało się złapać Frisk. Niestety dysponują oni potężną techniką zwaną Rizem. Więc idziemy na randkę. Nakryłem do stołu, a Papyrus przygotował przepyszne spaghetti.
Ależ romantycznie. W końcu możemy przejść do Waterfall. Do jaskrawej wody użyłem niebieskich klocków położonych na boku, co daje nam możliwość dodania tutaj na przykład tych pałek wodnych. Ląd natomiast zrobiłem z granatowych elementów, co daje fajny kontrast. Jest jeszcze mała wyspa z kwiatkami, na którą zrobiłem most z drabiny, a skoro to miejsce to Waterfall, trzeba dodać wodospad. Pomimo spokojnej atmosfery, dzieje się tutaj coś niepokojącego. Papyrus chciał złapać Frisk, aby zaimponować Undyne, która też próbuje złapać człowieka. O, hej Undyne! Uciekać! Wylądowaliśmy na wysypisku śmieci. Jest tu nawet kółka treningowa i chyba chce zemsty. Ale na szczęście w czas zjawił się Napstablu, który nas uratował. W podzięce za ratunek spędzimy z nim trochę czasu, więc zbudowałem mu te kościelne słuchawki, aby posłuchać muzyki. W końcu udało nam się wrócić. Okej. I Undyne ponownie staje nam na drodze. To czas, aby pokazać wam jej drugi design. Więc ściągnąłem hełm i znalazłem wręcz idealną główkę. Zamieniłem zbroję na czarną koszulkę i spodnie z butami. Ale tak właściwie, czemu Undyne chce nas dopaść? Aby wyjść z podziemia, potwory potrzebują 7 ludzkich dusz, a obecnie mają 6. Więc Frisk jest tą ostatnią. Undyne to certyfikowany japer, ale nas to jakoś nie interesuje i uciekliśmy tak daleko, że trafiliśmy do Hotland. Jestem dość dumny z tego terenu. Undyne jest rybą, więc jest jej tu za gorąco, ale na szczęście zbudowałem tu dystrybutor na wodę. W Hotland swoje laboratorium ma dr Alphys i głowa listy Simpsonów jest do niej zadziwiająco podobna, więc dodając ją do torsu kucharza, białej spódnicy i krótkich nóżek, możemy zrobić naprawdę spoko Alphys. Ona wyjątkowo nie chce nas zabić, ale zrobiła jakiegoś morderczego robota, Metatona, który wcale się tutaj teraz nie pojawi. Jego konstrukcja jest naprawdę prosta, ale uważam, że wyszedł bardzo dobrze. Tak się składa, że Metaton prowadzi swój program kulinarny, więc zbudujmy jego kuchnię. Użyłem tile i okrągłych klocków, aby odzorować wzorek z gry i chyba wyszło to nieźle. W beżowej ścianie zrobiłem miejsce na okno i całkowicie realny widok na całkowicie realne niebo. Powiesiłem też firankę. W kuchni musi znaleźć się też lodówka, blat, piekarnik czy wyspa, na której położyłem kilka pierdół. Kuchnia jest skończona. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dziś w menu jest ciasto. Będziemy do niego potrzebować mleka, jajek, cukru i jednej ludzkiej duszy. Oj. W ostatniej chwili jednak wkroczyła Alphys i zasugerowała, że zamiast ludzkiej duszy można użyć wegańskiego odpowiednika. Problem rozwiązany. Z telewizji przechodzimy do sieci, bo zbudowałem jeszcze mafet. Zrobiłem jej długie pajęcze nogi, czerwony tułów, a te klipy posłużą jako pozostałe 6 kończyn. A w te dwie ostatnie wczepiłem po filiżance. Najlepsza głowa, jaką znalazłem, to ta i jest trochę zbyt złowieszcza, ale za to włosy pasują idealnie. Na szczęście Frisk gustuje w pajęczych pączkach, więc nie musi z nią walczyć. Metaton jeszcze z nami nie skończył, ale jest sposób na jego pokonanie. Metaton, za tobą! Po wciśnięciu przycisku zmienił się on w Metatona X. Użyłem do niego takich nóg, torso od bestii z rękami w paski, główki mima i czarnych włosów. Teraz Metaton może dać swoje ostatnie przedstawienie. Ale zanim jeszcze odwiedzimy Asgora, musimy przejść przez Sansa. Dlatego zrobiłem podłogę w żółto-pomarańczową szachownicę. Po środku ściany znajduje się dość prosty witraż, ale uważam, że wyszedł naprawdę fajnie. W grze jest również szereg kolumn, dlatego zbudowałem dwie takie podstawy i również same kolumny. Teraz Sans może ocenić nasze akcje. Najpierw ty zrizowałeś mojego brata, więc teraz ja zrizuję ciebie. Sans nieźle dał nam w kość, ale w końcu dotarliśmy. Asgora zbudowałem w podobny sposób co Toriel, a jego koronę zrobimy z rozbitego jajka. Ale może wcale nie musimy z nim walczyć, może wystarczy, że porozmawia... Okej, to znowu on. Po zabiciu Asgora Flowey zdobył moc 6 ludzkich dusz i zmienił się w swoją przyrośniętą wersję. Myślę, że to czas, aby ją zbudować. Zacząłem od telewizora. Używając takich elementów ze studami na bokach, można zrobić czarną obramówkę wokół białego ekranu. Potem mamy jego zdeformowaną twarz. Używając snota zamontowałem szczękę na dole, a te wyboiste elementy idealnie posłużą jako zęby. Dodałem jego nozdrza oraz pierwszą parę oczu, a także drugą wystającą po bokach. Po boku wyrastają też jego łodygi. Te zawiłe limonkowe elementy, przerwane czerwonymi kolcami, oddają ten wygląd idealnie. Podłączyłem do tego jego kończyny, pokryte roślinnością i kolcami, oraz zakończone czerwonymi pazurami. A takie elastyczne rurki idealnie posłużą jako okablowanie Flowey'ego. Dopiero teraz widzicie, jak strasznie wygląda to z tyłu. Jako ostateczny detal wydrukowałem jeszcze jego charakterystyczną twarz. Mamy lekko przechlapane, ale na szczęście ludzkie dusze są po naszej stronie. Po pokonaniu Flowey'ego możemy wybrać, aby go oszczędzić albo ukatrupić.
I myślę, że wybór jest prosty.